Cześć, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Arkadiusz Ciecierski. Jak wiecie, w związku z tym, że ostatni odcinek na Infiray Polska bardzo Wam się podobał, postanowiłem kontynuować, można powiedzieć, że dobry kontakt z Wami, dobrą pasę, i postanowiłem, że nagram Wam odcinek, jak się przyszykować do wyjazdu do Tadżykistanu. Ja tam akurat jadę na polowanie. Będziemy polować tam na duże odyńce w górach na samej granicy z Afganistanem, także wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawe polowanie. Mamy szansę nie tylko pozyskać tam duże dziki, będą oczywiście też niedźwiedzie, mogą być wilki, jeżozwierzę. Może uda się zobaczyć markhora, czy najdroższą zwierzynę do strzału na świecie, ale to zobaczymy. Chciałem Wam pokazać, jak się spakować na taki wyjazd, ponieważ wymaga to wielu przemyśleń i wszystkiego. Jakie dokumenty, jakie formalności trzeba spełnić, żeby w ogóle się wybrać, dlatego że wywóz broni też wiąże się oczywiście z ograniczeniami i trzeba odpowiednie zgody uzyskać. Postaram się, że ten odcinek był krótki, żeby Was nie męczyć. Zapraszam na odcinek. Słuchajcie, jestem z powrotem, a więc zaczniemy może od samego początku, czyli jakie dokumenty są nam przede wszystkim potrzebne, żeby wyjechać ze swoją bronią za granicę na polowanie, oraz żeby w ogóle tą granicę przekroczyć i przejść pozytywnie odprawę, bo to nie są wcale takie proste rzeczy. A więc na samym początku ja oczywiście mam wszystkie dokumenty, trzymam w jednym miejscu, porządnie zapakowane, będę miał osobiście w bagażu podręcznym zawsze przy sobie. Proszę pamiętać, że lotnisko to wiadomo, że jest miejscem szczególnym i każdy ma tam łapki różne, w różnych częściach świata mogą być bardzo lepkie, także warto zabezpieczyć, bo bez tego będziemy naprawdę w czarnej D. A więc zaczynając od samego początku, wyjmę to wszystko. Paszport wiadomo, zawsze wszędzie za granicę, bez tego nie wyjedziemy poza Unię Europejską, także do Tadżykistanu jest on niezbędny. Oczywiście trzeba sprawdzić aktualność tego paszportu. Polską legitymację posiadacza broni. Ja tych legitymacji wiadomo mam parę, ale najważniejsze to jest to, żeby to była właściwa legitymacja, czyli to, którą broń zabieracie, ona musi być wpisana w tej legitymacji i na podstawie tej legitymacji jest wydawana dokument międzynarodowy, Europejska Karta Broni. Ona w ten sposób wygląda. Bardzo ważne jest, że musi być wpisana dokładnie ta jednostka, którą zabieracie, oraz amunicja do niej, dlatego że bardzo szczegółowo podczas kontroli są sprawdzane numery seryjne broni i tutaj nie ma miejsca na błąd. Nawet byle niedociągnięcie niespecjalne powoduje to, że automatycznie z tą bronią nigdzie się nie ruszymy. Więc jest to kolejny dokument. Następnym dokumentem, na podstawie którego uzyskujemy zezwolenie z WPA, z policji na wywóz broni poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, jest zaproszenie z biura polowań odpowiedniego z kraju, do którego się wybieracie, i na podstawie dopiero takiego zaproszenia, czy potwierdzenia, że ten pobyt spędzacie tam w takim, a nie innym celu, czyli jedziecie tam na polowanie, dopiero na tej podstawie zwracacie się do Wydziału Postępowań Administracyjnych z prośbą o wydanie zezwolenia na czasowy wywóz broni. Takie zezwolenie tak wygląda, ono jest dokładnie określone, oczywiście ważne są pieczątki, jest określone od kiedy do kiedy ono jest ważne, jaką broń zabieramy, dokładnie jaką ilość amunicji do tej broni zabieramy i nie możemy przekroczyć tej ilości, także to jest istotne. Co jeszcze? Ja wiadomo, wydrukowałem też sobie bilet, chociaż w tej chwili nie trzeba tych biletów drukować, albo są gdzieś tam zapisane, ale zawsze warto mieć w tej formie wydrukowanej. Z takich dokumentów, które jeszcze nas interesują, jako że ja też się zwróciłem z zapytaniem do Urzędu Celnego na lotnisku oraz do strony tadżyckiej, co jeżeli chodzi o drona, dlatego że też nie ukrywam, że bardzo dużo sprzętów zabieram z sobą po to, żeby Wam pokazać też taką wyprawę i udokumentować ją w jakiś tam sposób, żeby Wam później, żebyście widzieli, o co dokładnie chodzi. To dla mnie wartościowym narzędziem jest dron. I oczywiście w grę wchodzi najmniejszy dron dopuszczony wszędzie. Ja akurat mam DJI Mini 3 Pro. On w bardzo fajnej rozdzielczości nagrywa w 4K. Tutaj Wam go pokażę. Nie jest to żadna reklama, dlatego że nie handlujemy takimi dronami.
Mówię Wam to po prostu ze swoich przemyśleń, także dronik jak najbardziej. Natomiast ja wydrukowałem sobie swoją licencję, bo oczywiście taką licencję możecie zdobyć online, taki certyfikat, że jestem jakby świadomym użytkownikiem takiego drona. Wam to pokażę, jak to wygląda. Samo zdanie takiej licencji jest śmiesznie proste, tam mi to zajęło pół godziny w niedzielę, zapoznałem się z wiadomościami na temat tych dronów, później przyszedłem szybki test. Wygląda to w ten sposób, że jest potwierdzony i zdany egzamin i jest to certyfikat, który A1 łamany na A3 i on uprawnia, jest wszędzie na świecie honorowany, uprawnia do posługiwania się takim dronem. Natomiast też wydrukowałem sobie parametry techniczne tego drona, żeby uzmysłowić w razie czego na lotnisku przy kontroli, że jest to dron zabierany w celach cywilnych, czyli do udokumentowania jakby tej wyprawy, a nie do filmowania jakichś urządzeń czy terenów wojskowych, lotnisk. No wiadomo, jest to zabronione, tym bardziej, że jedziemy w bardzo newralgiczne miejsce w Tadżykistanie, czyli na samą granicę z Afganistanem, także tam mam nadzieję, że tego drona mi nie skonfiskują. Mocno się poświęcał, żeby Wam coś pokazać, ale wydaje mi się, że powinno być ok. Tam też przecież normalni ludzie żyją, także z dokumentów to jest to. O niczym nie zapomniałem, tak mi się wydaje. Wiadomo, dowód osobisty. Jeżeli chodzi o pieniądze, no to tak jak wszędzie na świecie nie możecie z sobą zabrać więcej jak $10 000 gotówki. Musicie ją zadeklarować. To też są istotne sprawy, bo w zależności co planujecie, no to wiadomo, że jakieś tam pieniądze przy sobie trzeba mieć. Przejdziemy teraz może po kolei do tego, co zabieram z sobą, bo no to musiałem sporo pomyśleć o tym. Pamiętajcie taką rzecz, że nie do końca możecie się tym sugerować, co zabieram, z tego względu, że biorę bardzo dużo sprzętów, żeby Wam wiele rzeczy pokazać i nagrać, i no też kosztuje mnie to dużo miejsca w bagażu, no szczególnie jeżeli chodzi o statyw, taki statyw, który jednocześnie będzie pełnił funkcję u mnie podpórki na broń. Zaraz Wam to pokażę, ale może najpierw przejdziemy do broni. Sekundeczkę. Słuchajcie, przejdziemy teraz do broni. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać, że jesteśmy u mnie w wiatce, także mam nadzieję, że to będzie wszystko dobrze widoczne. Dajcie mi sekundę. Broń oczywiście musi być, żeby spełniała standardy lotnicze, musi być zamykana. To jest akurat zamykana na szyfr i na zamki. Jest to w aluminiowej obudowie, także jest to porządnie zapakowana. I teraz co my tutaj mamy? Słuchajcie, ja zabieram z sobą Blazera R8 oczywiście w kaliber 8,5-55 Blazer. Także jest to blazerek z dwiema regulacjami na kolbie, lufa semi ryflowana krótka z gwintem. Do tego mam tłumik, oczywiście zabieram sobie tam, gdzie jest to możliwe i dozwolone. Jest to potężny kaliber, także tłumik jest jak najbardziej fajnie wskazany. Bip od Blazera oryginalny też na pewno będzie potrzebny, żeby wszystko, że tak powiem, ogarnąć na dalsze dystanse. Jeżeli chodzi o lunetę tutaj akurat widzicie Leikę 5,30 na 56. Ostatnio swojego Swarowskiego X5, bo chciałem jechać z X5 Swara, ale 5,25 na 56, ale kolega ode mnie koniecznie chciał odkupić, zależało mu na czasie, także zanim przyjdzie mi nowa, to będę korzystał z Leiki, ale też bardzo fajnie się spisuje. Co tutaj jeszcze mamy? Zmieściłem lornetkę Swarowskiego L-Range'a. Zaraz Wam go może pokażę, żeby wygodnie trochę móc jedną ręką operować, ale mamy L-Range'a 1042. Dlaczego, to Wam zaraz wytłumaczę, dlaczego akurat taką lornetkę z dalmierzem laserowym. Obowiązkowo osobno musi być wysyłana amunicja w osobnej walizce, też zabezpieczonej zamkiem. Ja zadeklarowałem 60 sztuk amunicji, czyli 3 paczki. W ten sposób mi się zmieściło. Ja biorę amunicję akurat niemiecką Zaxa, 60 sztuk, to mamy, ale istotne jest, że musi być osobno odprawiona, nie może być razem z bronią. Przejdziemy teraz sobie dalej. No i tutaj już się zaczynają schody, ale tu Wam wszystko spróbuję pokazać.
co my tutaj mamy? A więc jakby w bagaż podręczny, czyli spełniający standardy lotnicze, wpakowałem sobie plecak fotograficzny, to jest firma Love Pro, bardzo mi się fajnie sprawdza. Wokół tego plecaka, jak widzicie, jest wszystko upchane. Mamy tutaj, pokażę, mamy tutaj powerbank jeden, mamy okulary przeciwsłoneczne, tutaj mam wszystkie akumulatory dodatkowe do termowizji głównie, także tu mam i do serii do Zooma ZH50 V2, wziąłem zapasowe do Findera FL35R oraz tam do latarek do TH50 V2 też wziąłem, dlatego że często będzie tam sytuacja, że nie będziemy wracać na noc do obozu, tylko 2-3 dni będziemy gdzieś w górach poza obozem, dlatego bardzo istotne jest gdzieś to zasilanie dodatkowe, że było. Tu sobie ręczniczek, bo ręczniczek też mi będzie potrzebny. Zapakowałem jeden monokular termowizyjny. To jest Infiray Zoom ZH50 V2, najnowszy model ze zmienną ogniskową. Tam pokażę Wam go później w praktyce. To jest jeden bardzo fajny temat. Co my tutaj mamy? A, w kosmetyczce, bo też będzie potrzebna mała kosmetyczka, bo jak będziemy szli na kilka dni, no to siłą rzeczy będę musiał się przepakować. Drugim termowizorem, który zabrałem, jest Finder FL35R z dalmierzem laserowym. Dla mnie bardzo istotna będzie ocena odległości w górach. Wczoraj przestrzeliwałem blazerka tam na 100, 200, 300 i 400 metrów z TH50 V2 z celownikiem termowizyjnym oraz tą lajką. Także bardzo fajnie się sprawdza, no ale odległość jakby trzeba znać. Słuchajcie, z boku ładowarki, dodatkowe powerbanki, to już nie będę tego wyciągał, żeby Was nie zanudzać. Zasadniczo co my w plecaku tutaj mamy głównym? Mnóstwo ładowarek, kabelków, to wiadomo. Aparat ja wziąłem bez lusterkowca Olympusa. Bardzo fajny temat jest, szczególnie w takie ekstremalne warunki, dlatego że jest szczelny. Musiałem się zdecydować na jeden z obiektywów, mam tych obiektywów 3, ten akurat jest 12-100, jako że jest to ekwiwalent, jest matryca, tam jest mikro 4/3, czyli mamy przemnożnik razy 2, czyli to jest tak, jakbym miał teleobiektyw od 24 do 200 w normalnym lusterkowcu. Uważam, że są to takie uniwersalne parametry i na pewno do jakiegoś fotografowania, do nagrywania filmów mi wystarczą. Na wszelki wypadek tutaj wziąłem nasadeczkę jeszcze noktowizyjną, osobno zapakowałem podświetlacz laserowy do niej. Takie rozwiązanie niedługo też będzie miał Infiray. To jest akurat jeszcze stary model Dipola 2 Plus, czy tam wyższej trochę generacji, ale niedługo też Infiray puści bardzo fajny monokular, mam nadzieję, że już wkrótce. Też z możliwością podłączenia do lunety. Przejściówki do kart pamięci, to wiadomo. Czołówka, wszystkie końcówki, jeżeli chodzi do ładowania, do serii Ricoh, do właśnie tej kamerki GoPro, którą nagrywam. Co tutaj mamy? Tutaj oczywiście zapakowałem najważniejszy sprzęt na tą wyprawę, czyli tutaj mamy, zaraz Wam pokażę, mamy Infiraya TH50 V2, celownik termowizyjny, no tam głównie będziemy w nocy polować, więc tak jest niezbędny sprzęt przy polowaniu tam na dziki. To z grubsza mamy tyle. Tutaj jeszcze mam jakieś dodatkowe karty pamięci, dodatkowy telefon. Może mi się uda kupić tam jakąś tadżyską kartę, chociaż z tego co wiem, to tam 2G to się łapie dopiero jeżeli się wejdzie na samą górę, tak to będę poza zasięgiem. Najwyższego laptopika jakiego znalazłem, 0,97 kg, zabrałem z sobą do zrzucania jakby zdjęć i filmów. Co tutaj dalej mamy? Teraz bagaż główny. Kamizelki, ja generalnie gustuję w odzieży Harkili w większości, ale nie tylko, wiele marek jest dobrych. Plecak wziąłem blazerka, świetny, dlatego że mam możliwość też przenoszenia broni, będzie mi potrzebny, tu jest oczywiście pusty, ale będzie mi potrzebny w górach. Spodenki dodatkowe, no i tu się już zaczynam schody, bo to zapakować to było wyzwanie i challenge. Blizna termoaktywna Harkili, to już nie będę Was tam przynudzał jakimiś rzeczami, ale najważniejszy jest ten statyw. Zobaczcie, ten statyw, który jest, ja Wam później go pokażę w praktyce, nie będę go wyjmował, ale to jest statyw Primosa, ta wersja Apex. Uznałem, że będzie genialnym rozwiązaniem dla mnie, bo będzie łączył 2 czy 3 funkcje.
To sobie zapakowałem, a do biodróweczki tutaj Harkili. Zaraz spróbuję Wam pokazać. Wziąłem też bardzo fajną rzecz, kolejną sprawę, taką, żeby Wam dokumentować tą wyprawę. Tutaj mamy Swarowskiego Spotting Scope i właśnie między innymi tamten statyw będzie mi potrzebny, żeby stabilnie ustabilizować to maleństwo. To jest od 17 do 40 zakres powiększeń. Słuchajcie, jestem z powrotem. Ciężko mi się tak obracać ze wszystkim, żeby Wam wszystko pokazać, a jednocześnie, żeby za dużego bałaganu nie robić, bo już jestem na wylocie, dzisiaj już będę wyjeżdżał. Także co do moich przemyśleń technicznych, dlaczego zdecydowałem się akurat na ten Spotting Scope? Słuchajcie, porównywałem, bo miałem do wyboru albo wziąć bez lusterkowca i dodatkowy teleobiektyw, na przykład z 300 ogniskową, czyli z jakby ekwiwalent 600 mm. Do tego mam oczywiście jeszcze telekonwertery 1, 4 czy 2, ale robiłem sobie testy. I te testy zrobiłem u siebie, bardzo daleko stąd mam maszt w lesie, który wystaje ponad drzewa i chciałem zobaczyć, co jestem w stanie zobaczyć jakby z tego teleobiektywu zaawansowanego bardzo dużego i ciężkiego, a co z tego Swarowskiego 17 do 40 razy powiększenie. A więc Wam powiem szczerze, że dużo lepszej jakości obraz uzyskałem przez ten mały Spotting Scope z dołączonym do tego przez odpowiedni adapter zwykłym telefonem niż z tego wielkiego profesjonalnego teleobiektywu, który nie dość, że powiększenie miał 3-krotnie mniejsze od tego, no to jeszcze jakość jakby tych nagrań wideo była dużo słabsza, nie? Także się zdecydowałem, że zabiorę ten sprzęt. No, ma to też swoje jakby wyzwanie dla mnie postawiło, dlatego że bardzo ciężko jest go ustabilizować, żeby szczególnie w wieczny dzień, żeby ten obraz aż tak mocno nie latał, żeby był czytelny. No i tu na pomoc przyszedł mi patent, który wymyśliłem, czyli pamiętałem, że miałem kupiony pastorał taki na broń Primosa Apexa, bardzo ciężki, niewygodny, ale mega stabilny. I tutaj pozdrawiam importera Łukasza z Kolby, serdecznego przyjaciela razem z Agnieszką, bo to w sumie dzięki nim ten pastorał sobie nabyłem i uważam, że jest to świetna rzecz. Słuchajcie, co prawda zajmuje mi 1/3 bagażu, ok, ale poświęcenia jakieś trzeba mieć w życiu, natomiast spełnia mi funkcję jednocześnie i podpórki na broń, bardzo stabilny. Pamiętajcie, że w Tadżykistanie tam się strzela na duże dystanse i w tym momencie stabilność tej broni, tym bardziej, że wegetacja tam też jest dosyć wysoka, czyli jakby w wielu sytuacjach odpadnie mi możliwość strzelania z pozycji leżącej z bipodu, to ta stabilność przy tym pastorale jest bardzo istotna. Czyli po pierwsze będę miał świetną podpórkę na broń i będę w stanie nagrać Wam filmy z Infireya, tego TH50V2, mi się wydaje, że w miarę komfortowych warunkach, jeżeli chodzi o odbiór obrazu przez Was. No a druga rzecz, udało mi się przez zacisk ufiksować i złapać ten Spotting Scope, co w związku z tym będę miał jednocześnie świetną możliwość jakby nagrania Wam stabilnych filmów w ciągu dnia. Z tego zobaczymy, co tam będzie do nagrania. Mam nadzieję, że wysoko w górę też uda nam się wybrać. Ale no na pewno do jakby udokumentowania tej wyprawy i później pokazania Wam tego będzie to dla mnie świetne rozwiązanie. Bardzo dużo to waży. Zobaczę, ile tam będę miał dopłaty do bagażu. No ale jakby no nie ma to znaczenia. No, jak już postanowiłem, że taki filmik dla Was nagram, to zrobię po prostu. Mam nadzieję, że będzie to świetna wyprawa. I zobaczymy się wkrótce, jak już ponagrywam materiał. Jeżeli wszystko się uda szczęśliwie wrócić, to będziemy się widzieć. Dzięki i zapraszam do oglądania. Na razie, hej. Cześć, witam. Udało się nam, jak mówiłem, szczęśliwie dolecieć. Słuchajcie, od godziny 7 rano do teraz 14 godzin podróży. Leciliśmy przez Istanbul, w przesiadkę mieliśmy. Teraz jesteśmy w Duszanbe. Czekamy na odbiór broni, amunicji. Bardzo polecam lot Turkish Airlines. Oni jako jedyni ogarniają takie rozwiązanie, że broń nadajemy
razem z amunicją i bagażami w Warszawie, a odbieramy bezpośrednio już tutaj na miejscu, czyli w Istambule nie mamy jakby problemów, jeżeli chodzi o transfer, przenoszenie, sprawdzanie ponowne. Jest to bardzo wygodne. Teraz czeka nas jeszcze 5 godzin co najmniej drogi samochodem do granicy z Afganistanem, gdzie będzie nasze łowisko. Także no, śmigamy, to już będzie 20 godzin blisko na nogach, także do zobaczenia już na miejscu. Na razie. Dobra, teraz przedstawiam naszą ekipę. Mariuszek, Dzień dobry. Organizator. Po kolei lecimy. Tomasz. Tomek, Mateusz. Mati, Łukaszek. Łukasz. What's your name? Same. Dawla. Shahram. Mamy mocny team, zaraz ruszamy do łowiska. Co chłopaki wcinacie? Molber. To samo co dziki, żeby się trochę zbliżyć do tematu. Dla mnie bomba. Łuki smaczne? O, właśnie taką sobie zerwić. Dojrzałem, powiem Ci szczerze, pytam. Nie, autko mówiło posłuszeństwo. Tak, gut gekannt, ich kann mit dann, wir haben Make-up. Kierowca, driver.
jestem z powrotem. Dzisiaj mamy pierwszy dzień de facto polowania. Dojechaliśmy tutaj nad samym ranem. Podróż łącznie trwała z Warszawy 22 godziny, także później padliśmy odpocząć trochę na bazie, później Wam ją pokażę. Jeżeli chodzi o sam Tadżykistan, powiem Wam, że jestem zachwycony tym krajem. No, kraj jest niesamowicie biedny. Ludzie tutaj normalnie zarabiają po 150-200 dolarów, bardzo ciężko pracując. Często gdzieś tam wyjeżdżają za granicę pracować, ale ludności tutaj jest tylko 10 milionów. Jest to kraj typowo pasterski. Wszędzie jest sucho, jest górzyście. Jesteśmy na samej granicy z Afganistanem, także tutaj do rzeki graniczącej w tej chwili ją widać, mam dosłownie może kilometr, może nie, ale generalnie będziemy polować w pasie przygranicznym, także tutaj samo przebywanie tutaj wymagało uzyskania odpowiednich zgód. Także wszędzie, absolutnie wszędzie, jak się od samego Duszanbe, od lotniska, wszyscy biorą łapówki. Jest to tak jak u nas kiedyś za komuny, taka, można powiedzieć, że niezbędna konieczność, ale są to bardzo małe kwoty, 3-4 dolary, 5, ale jest to tak ogólnie przyjęte. Nawet, wiecie co, powiem szczerze, jest tutaj taki porządek, że nawet to nie przeszkadza. Co chwila są kontrole policji, wystarczy tylko tam parę dolarów dać, łapę się uśmiechnąć i jest wszystko ok. Natomiast jesteśmy w pasie przygranicznym, także tutaj strefa taka około 20-30 km od granicy jest strefą taką zamkniętą, można powiedzieć. Dla zwiedzających dostaliśmy odpowiednie zgody. Kontrolowało nas tutaj, można powiedzieć, coś takiego jak KGB, tylko że tadżyckie oczywiście, także służby bezpieczeństwa. Musieliśmy też dostać ich zgody na przebywanie tutaj. Ale co fajnie, co za tym idzie, wiedzą, że tutaj polujemy dokładnie, także nie będą tutaj robić problemów, jeżeli chodzi o kontrole jakieś graniczne, niepotrzebne zaczepianie. Teraz pierwszą nockę będę polował tutaj na tak zwanych morwach, nie? To jest, polujemy tutaj na sadach, czekamy na duże odyńce. Za jakiś tydzień, dwa zejdą na pszenicę, także na pewno na pszenicy będą. Teraz jesteśmy tutaj, no to są przepiękne takie, wiecie co, wielosetletnie sady, zapomniane przez Boga i ludzi. Te dziki od zawsze wiedzą, że tutaj to żarcie jest, także zaglądają. Ludzie tutaj, nawet teraz widzę tam jakieś malutkie poletko, zaraz Wam je pokażę. Są biedni i mają bardzo mało ziemi w górach, na przykład półhektarową działeczkę, uprawiają ręcznie, bez żadnych jakby maszyn. Wymaga to mnóstwo pracy. Słuchajcie, miesiąc przed zbiorami praktycznie nocują tutaj, dlatego że mają taki problem z dzikami, że sobie nie wyobrażacie, jest tutaj bardzo duża ilość tych dzików. Oni jako kraj muzułmański, wiadomo, oni nie jedzą ich, nie polują na nie, boją się ich troszeczkę, dlatego że nie oszukujmy się, tutaj te odyńce dorastają do może nie nawet tyle słusznych rozmiarów, co sędziwego wieku, także one potrafią być mocno złośliwe. Ci ludzie strasznie się cieszą, że tu jesteśmy. Nie dość, że mają z tego pieniądze, bo są to polowania komercyjne, to de facto ratujemy im uprawy. Trochę można powiedzieć, że tych szkodników, bo tak trzeba ich tutaj nazwać, tych naszych kabanów, troszkę im przetrzepimy. Oczywiście nas interesują jakby te sztuki typowo największe, co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale jestem dobrej myśli. Jestem w tak przepięknym miejscu, że sobie nie wyobrażacie. No to jest taki łowiecki raj, po prostu, nie? Z jednej strony góry już po stronie Afganistanu widzimy, wam pokażę, to już będziecie widzieć, zresztą tam puszczę drona, tylko oczywiście nie będę przekraczał granicy, żeby wam coś pokazać więcej, to też wam to pokażę. Z drugiej strony mamy tutaj takie wąwozy wcięte właśnie z tymi pojedynczymi morwami. Mamy z tyłu za mną mały sadek. Jesteśmy niedaleko takiej małej wioseczki zapomnianej przez wszystkich. Tu są dosłownie 2 domki na krzyż. Może mi się uda to wam ująć. O, tam widzicie w oddali oczywiście stada kóz są wypasane. Tutaj wszędzie chodzą kozy, osły. Nikt się tym oczywiście tam nie przejmuje, to oni z tego żyją. Także tym ludziom w tej chwili pomagamy, pilnujemy ich tutaj sadu, upraw i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja z sobą jestem już uzbrojony, także już jestem, można powiedzieć, że naszykowany. Oczywiście będziemy testować również termowizję Infireya. Tutaj spędzimy całą noc.
także dopiero zaczynamy. Będziemy tu do rana samego, także nawet jeżeli pozyskamy coś, uda się coś strzelić w nocy, to dopiero rano będziemy robić sobie jakieś zdjęcia, podchodzić. Oni tutaj mocno się boją tego, żeby w nocy podejść do odyńca. No wiadomo, ranny dzik, wiadomo jak może się zachować, nie jest to szczególnie bezpieczne. Aczkolwiek no jeżeli my w Polsce rzecz jasna podchodzimy, no tylko po warunkach jakby bezpieczeństwa, ale no zobaczymy jak to wyjdzie tutaj, może mi się uda ich przekonać, że jednak nie jest dzik taki straszny i że może nawet w nocy do niego podejdziemy, jeżeli oczywiście uda się coś strzelić. Ludzie są tutaj bardzo sympatyczni, dla nas są bardzo miło nastawieni, ale no trzeba też pamiętać, że jest to kraj, w którym bez opieki jakby no samemu poruszać się akurat w tej okolicy takiej mocno, bym powiedział, newralgicznej, jaką jest granica z Afganistanem, bym nie polecał. Jednak zawsze tutaj opieka ludności miejscowej jest jakby wskazana bardzo. Bardzo im zależy, żeby to polowanie nam się udało, żeby wyszło. Zaraz przejdziemy, pokażę Wam, już nam naszykowali też jakieś spanie, mam oczywiście z sobą jakiś śpiwór, jedzenie, zaraz będą kroić arbuza, no strasznie chcą, żebyśmy się tutaj czuli jak u siebie w domu. W ogóle ugościli nas w swojej kwaterze, no cała kwatera, gdzie nocujemy, to jest dom jednego tutaj z organizatorów. Przesympatyczni ludzie, no mam nadzieję, że uda mi się większość rzeczy Wam pokazać, bo nie wszystko można odpowiedzieć. Postaram się zrobić nagrania, zaraz puszczę drona, żeby też Wam pokazać tutaj jak ta okolica wygląda. Nagrania, jeżeli coś będzie z termowizji, oczywiście też Wam pokażę. I cóż, tyle, zaraz przejdę może do naszego obozu, pokażę Wam jeszcze jak to wszystko wygląda. Chłopaki nie mówią ani po angielsku, ani po rosyjsku, także się nie zdziwcie. Chłopaki, what's your name? Surush. Surush. My name is Zokir. Zokir. Sorbon. Sorbon. Widzicie, mam wspaniałą ekipę, także dzisiaj nockę spędzimy razem. O, arbuz już też czeka. Także do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie. Słuchajcie, jestem teraz, oddawałem strzał w nocy do dużego odyńca. Wcześniej mieliśmy jakieś tam dwa małe kabany, takie gdzieś tam przelaty daleko. Prawdopodobnie pojedynczego wilka też mieliśmy, jakiegoś samotnego. No i dużego dzika. Był pod tymi murwami. Powiem Wam tak, z takiej półpozycji, ni to stojący, ni siedzący, bo pod drzewami musiałem tam do niego dać strzał. Tak czuję, że oddawałem strzał na sztych od tyłu, także wydaje mi się, że ten strzał poszedł gdzieś w granicach pustego podkręgosłup. Farba jest w miejscu strzału, zaraz po strzale dzik się przewrócił. Jakby zaczął pisać testament, zerwał się i uciekł. Farba jest, chłopaków odwołałem, bo byliśmy sprawdzić, poszliśmy kawałek za farbą, ale zbyt niebezpiecznie, nie chciałem, żeby im coś się stało, dlatego że na pewno mamy do czynienia z rannym dużym odyńcem, który w każdej chwili może zaatakować, dlatego czekamy do rana. No niestety teraz przed chwilą padał strasznie mocny deszcz, także na pewno ślady farby nam zmył, nie będziemy mieli za bardzo jak go namierzyć. Wydaje mi się, że wpuszczę po prostu drona i będę liczył na szczęście, że uda się go znaleźć, to byłoby wtedy fajnie, nie? Także do zobaczenia rano i będziemy dalej kontynuować poszukiwania. Hej.